Dobra, no to lecimy do człowieka iluzji. I tam może sobie zmienię, ale to już gdzieś poza tutaj streamową rozgrywką sobie się pobawię ewentualnie, ale na razie mi się podoba. Jest i człowiek iluzja. Commander Shepard. Elusive man. I thought we'd be meeting face to face. A necessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know. From what I hear, I cost you a fortune. Why'd you do it? For the defense and preservation of humanity. I didn't spend 2 years and billions of credits bringing you back to serve as a common soldier. But humanity is up against the greatest threat of our brief existence. The Reapers. Good to see your memory's still intact. How are you feeling? I noticed a few upgrades. I hope you didn't replace anything really important. We tried to keep you as intact as possible. We need Shepard, just as you were when you defeated Sovereign. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers, just as Saren and Negeth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you. Tu jest jedna ta mała rzecz, której brakowało mi na przykład w Wampirze, którego ogrywaliśmy ostatnio. Tu bardzo często się zmienia kamera i mamy ciągle inną perspektywę. Tam była statyczna bardzo i to było złe. Praca kamery najlepiej chyba była zrobiona jak do tej pory w takie gry RPGowe, co graliśmy, Assassin's Creed Odyssey. Kamera się czasami trzęsła, czasami była aktywna, czasami robiła inne dalsze ujęcie. No i generalnie ta gra kamerą poprawia zdecydowanie odbiór dialogu. Teraz już z perspektywy czasu, no to taką rzecz zauważam i tak, to jest istotna sprawa. Fighting a war doesn't seem like Cerberus. Why are you involved? We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, Cerberus will stop them. If we wait for politicians or the Alliance to act, no more human colonies will be left. Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Why would the Reapers target a few human colonies? Hundreds of thousands of colonies. Dark and Light. Finished. I'd say that fits the definition of harvesting. Nobody's paying attention because it's random, and the attacks occur in remote locations. I don't know why they've suddenly targeted humanity. Maybe you got their attention when you killed one of them. Jasne, jasne, zapraszamy. Fighting a war doesn't seem like Cerberus. Why are you involved? We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, Cerberus will stop them. If we wait for politicians or the Alliance to act, no more human colonies will be left. If this is a threat against humanity, you need to mobilize the Alliance. The Alliance is overwhelmed by the responsibility you gave them. They're too busy building relations to put resources into verifying the Reaper threat. Blaming the abductions on mercs and pirates is easier and more convenient. To już mieliśmy też w pierwszej części. Za każdym razem, gdy wspominaliśmy o żniwiarzach, no to Rada mówiła, no dobra, Saren to jest nasz agent, więc tobie nie wierzymy, daliśmy im brud na Sarena, no dobra, to uwierzyli, że Saren jest tym złym, ale potem żniwiarze to jakaś bajeczka, którą sobie wymyślił, żeby on po prostu tutaj wodzić wszystkich za nos. Także nikt inny poza nami nie wierzył tych oczywiście żniwiarzy, nasza załoga, no tak. No jak widać, teraz mamy człowieka iluzję po naszej stronie, który w to akurat wierzy. No to lecimy. If you're after the Reapers, just point me in the right direction. Miranda was worried you'd be resistant. She's not usually wrong. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. Miranda killed Wilson in cold blood. Jacob's just a gun for hire. You expect me to trust them? Wilson was one of my best agents, but he was a traitor. Miranda did exactly what I expected of her, and she saved your life in more ways than one. Jacob's a soldier, one of the best. He's never fully trusted me, but he's always been honest about it. You'll be just fine with them. For now.
I'll get what you're looking for and be back before you know it. Good to hear it. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection to the Reapers? I brought you back. It's up to you to do the rest. No i właśnie mamy awans na poziom 6. Zaraz zobaczymy sobie, czy coś możemy tutaj wydać sensownie. Nie. 3 punkty, następne spalenie i następny agent kosztują, więc na pewno nie. Na razie w amunicję nie będziemy dawać. Myślę, że naszym priorytetem będzie spalenie i agent. To będą rzeczy, które w pierwszej kolejności będziemy rozwijać i dopiero potem innego rodzaju rzeczy. No dobra, to lecimy z koksem. Decyzje romansowe podjęte. No dopiero zaczynamy gierkę, jak widzisz, więc do romansów to nam jeszcze daleko. Ale tak, ja już mam pewną wizję tego. Nie będę zdradzał, jaką mam wizję. Po to, żebyście musieli sami zobaczyć. Ale myślę, że będzie ciekawy wybór. Taki bardzo niecodzienny i bardzo trudny do osiągnięcia. Mam nadzieję, że mi się uda. The elusive man is very impressed with you. I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission. I can't have anyone disobeying my commands when we get there. I know who I report to. As long as you don't do anything to betray Cerberus, I'll follow your orders. What's the matter, Lawson? Worried you're not his favorite anymore? I've proven my value to the elusive man. Let's hope you're able to do the same. Are you naturally this bitchy, or is it just me? I have the utmost respect for your abilities, Shepard. It's your motivations that concern me. I believe in what Cerberus stands for. Only time will tell if you prove to be an asset or a liability to our cause. What can you tell me about this colony we're going to? Freedom's Progress? It's a typical human settlement in the Terminus systems. They had a small military force for protection supplemented by mechs and security drones. Average in almost every way, really. Completely unremarkable. Until the disappearance. Any thoughts on what we might run into there? A lot of empty buildings and one giant mystery. I'd like to know more about the Lazarus Project from the person in charge. I wasn't in charge. The elusive man was. If I was running the show, would have done a few things differently. What would you have changed? To start, I would have implanted you with some type of control chip. But the elusive man wouldn't allow it. He was afraid it might affect your personality, alter your character somehow. He wouldn't let us do anything that might limit your potential in any way. Ej, Miranda naprawdę jest wredna. Can't say I like the idea of being brought back to life with a control chip in my brain. The elusive man is taking an incredible risk with you. I just hope his gamble pays off. Tak, tutaj akurat wydaje mi się, że jeśli chodzi o Mirandę, to model piersi zostawił te same, ale tyłek jest zdecydowanie mniejszy, bo jest w grze parę takich ujęć na tyłek tak perfekcyjnie, że po prostu całą dupę widać na cały ekran, nie? I dlatego pewnie zmniejszyli. Ja też nad tym ubolewam, także nie jesteś jedyna. Tell me a little about yourself. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards. Take your pick. No bo biust to ma zacny, nie? Nawet tutaj w tej wersji. Jak zmniejszyli, to o kurde, panie. I was trying to get to know you as a human being. I'm not looking for a friend, Shepard. Stay focused on the mission. Tak, ale dziewczyny zdecydowanie się nie lubią. W sumie, gdybyśmy grali męską postacią, to tak, też Miranda byłaby taką zimną suką w stosunku do nas. Więc tutaj jest, powiedzmy, taki start z nią. A potem co będzie? Zobaczymy. Did you and Jacob serve together in the Alliance? No, the elusive man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Old enough to know this is what I wanted. It's obvious you're not interested in talking. We've got an assignment. We can talk about it or we can do it. Bardzo dużo egoizmu nam doszło. Oczywiście, egoizm chcemy zbierać. I'm glad the elusive man convinced you to join us, Commander. Jacob zupełnie inaczej. Miranda pod jakim warunkiem jest opcją? Z Mirandą można romansować tylko jako facet. Cerberus gave me my body back. That's worth giving them a chance. One chance. But you're still not convinced. Do you trust me, Commander? No i wiadomo, każda postać tutaj ma taki, powiedzmy, ukryty
pasek, powiedzmy, reputacji, w zależności od tego, jak dialogi z nimi przeprowadzamy, czy robimy z nimi dodatkowe misje, no to powiedzmy ta reputacja gdzieś ma przełożenie na to, czy możemy z daną postacią też romansować, czy nie, tak? No wiadomo, jak źle będziemy prowadzić dialogi, no to nie będzie tego romansu. Ale ciężko to akurat spierdzielić. Najczęściej, żeby mieć po prostu romans, wystarczy z każdą postacią wybierać górną opcję. Oczywiście, o ile nasza płeć pozwala na taki romans, to tak, to osiągniemy ten romans prędzej czy później. You're part of Cerberus. I'll be keeping an eye on you too. Fair enough. I can't expect you to trust me just because I ask you. I'll just have to earn that trust. No i Jacob to jest akurat równy gość. Widać, że to jest raczej prosty taki typ właśnie żołnierza / najemnika, no którym zresztą jest, nawet sam Człowiek Iluzja nam o tym powiedział, ale on wali wprost, tak? On tutaj nie gra w żadne gierki, tak jak Miranda, nie zachowuje się jak jakaś księżniczka, paniusia, nie wiadomo kto jeszcze, tylko po prostu mówi to, co myśli, nie ze wszystkim się zgadza, nie wszystko idzie po jego myśli i to po prostu powie wtedy. Do you know anything about this colony we're going to? It's called Freedom's Progress. Don't know much else. I guess we'll find out when we get there. A z kolei z Jacobem też jest dostępny romans, tylko dla postaci żeńskiej. You said you served in the Alliance. 5 years in total. Stationed all over the galaxy. Even spent a couple of years as a Corsair. Nie, ja na pewno nie będę grał w polską wersję, jeśli chodzi o dubbing, dlatego, że graliśmy tam oryginalnie te 2 lata temu, co jako jedną z pierwszych gierek przechodziliśmy Mass Effecta i był okropny polski dubbing do drugiej części. 20 chyba minut wytrzymałem na polskim i musiałem przełączyć na angielski. I've never heard of the Corsairs. It was an Alliance initiative. They hired independent starship captains and used them for missions that fell outside official Alliance jurisdiction. Technically, we weren't part of the Alliance. If we ever got caught, they could disavow any knowledge of us. We were supposed to be free from restrictions and rules, but there was still enough red tape to sink a cruiser. I finally just gave up. Bardzo tutaj podobna historia co do Garusa, tak? Garus też pracował w CISEC, ale było za dużo tej całej biurokracji i trzymania się, powiedzmy, restrykcyjnie tych przepisów i formularzy. Jacob ma tutaj podobnie. You said you served in the Alliance. 5 years in total. Stationed all dobra. over the galaxy. Nieważne, pytałem Even o to. spent a couple of years as a Corsair. Why did you join Cerberus? I guess I just got tired of never making a difference. So much of what we did in the Alliance seemed pointless. I thought things would change after the attack on the Citadel. The old council was dead, and humanity took control of the new one. But nothing changed. Politics, bureaucracy, same bullshit, different leaders. Cerberus is different. When colonies go missing, we don't commission a team to write a report to figure out what the hell to do about it. We just go and find out. That's all for now. Yes, ma'am. No dobra, czyli zobaczymy, czy tutaj jest takie podejście do or die, jeśli chodzi o Cerberusa. Wydaje się póki co, że tak. No i mamy podsumowanko. Tu będą się pojawiać rzeczy, które zdobyliśmy, pokroju właśnie doświadczenie, podsumowanie, jakieś tam zadania. A w sumie to możemy sobie czytać. Shepard ucieka z atakowanej placówki wraz z agentami Taylor i Lawson. Taylorem i Lawson, bo Taylor to nie kobieta. Placówka zniszczona przez zdalną detonację. Ekipy ratunkowe zlikwidują wszelkie niebezpieczne dla nas dane. Zgodnie z sugestią Mirandy zbadam inne komórki, aby potwierdzić, że Wilson był jedynym zdrajcą wśród nas. Niezależnie od kosztów, projekt Łazarz okazał się sukcesem. Shepard powraca. Shepardzica tu powinno być powraca. No i innego rodzaju premie też otrzymujemy. O właśnie, następujące premie to właśnie za to, że przenieśliśmy sobie postać. No i różnego rodzaju tam kredyty, pierwiastki i tak dalej. Egoizm, 190 to co nas interesuje i 4000 doświadczenia na start. To dostaliśmy, tak. Start na 5. poziomie, to się wszystko zgadza. Ciężką broń zdobyliśmy, czyli nasz granatnik. No i pieniądze. Pieniądze od nędzy do pieniędzy 11 250, także spoko. Przyda się hajs. W tej grze hajs jest faktycznie użyteczny i nie ma go za dużo. Jedynce to tym hajsem to... tak, to był Should be żart. there shortly, Shepard. The elusive man put us under your command. Do you have any orders? What did you find at the other colonies? Nothing. No signs of attack, no corpses, not even a trace of unusual genetic material to give us a clue. They just disappear, and we've got no target to go after. Are you sure you'll be comfortable following my orders? We didn't bring you back from the dead just to second guess you, Commander. If the elusive man says you're in charge, you're in charge.
What makes you think this investigation will turn up anything new? At other colonies, official investigators got there first. Sometimes looters or salvage teams as well. We're hoping to be the first ones there this time. Maybe find clues before somebody else disturbs the scene. We're gonna find out who did this and take them down. Nothing gets in our way. Am I clear? Perfectly, Commander. Good to have you here, Shepard. No i lecimy z naszą taką pierwszą prawdziwą misją. Nie mieliśmy żadnego wyboru co do tego. Cerberus dostarczył nową broń. No i właśnie, teraz już mamy... Mamy i snajpę, modliszkę. Dobra, jak tam nasi towarzysze? Ach, no właśnie, tutaj się brońka trochę dzieli, jeśli chodzi o rodzaje, powiedzmy, opancerzenia w stosunku do naszych przeciwników. Tak, czyli pistolet jest skuteczny przeciwko pancerzom, ale mało skuteczny przeciwko tarczom i barierom. Z kolei no, pistolet maszynowy będzie dobry na tarcze i bariery, ale słaby przeciwko pancerzom, tak? Snajpa raczej powinna być dobra w sumie na wszystko. Nie no, jest tutaj przeciwko pancerzom, ale słabsze przeciwko tarczom i barierom. Aha, no dobra, no to teraz to już sobie wiemy. Strzelba podobnie. Skuteczna przeciwko tarczom i barierom, ale pancerzom, o kurde, tak, kontynuujemy Infiltratora. Zostawimy sobie u niego to. U niej jest pistolet maszynowy, więc spoko. Amunicja zapalająca. My sobie załadujemy amunicję naszą dysrupcyjną i jedziemy. No i mamy snajpę, faktycznie. Tylko tutaj raczej chyba long range'a na razie nie będzie. Weźmy sobie tego shurikena, pistolet. Maszynowy, tak? Żeby nie było. To nie jest ten zwykły. Na początku chyba brońki będą raczej gówniane, te co mamy. Trochę wybór by się przydał. Ale no to z czasem będziemy zdobywać nowe brońki, niektóre będziemy znajdować. Większość chyba będziemy znajdować, niektóre możemy kupić. Ale raczej tak. Tak to będzie wyglądało, że póki co musimy sobie radzić z tym arsenałem, który mamy. No bodies, no structural damage. Rozglądam się za jakimiś skrzynkami, rzeczami, które możemy podnieść, ale na razie nie ma nic ciekawego. No dobra, to idziemy. Mechy Fenris. Systems were disabled at the other colonies. Wow. Tak, bardzo szybko będziemy tutaj dostawać pomoc. Naszego wypalenia będziemy używać ile tylko wlezie. Bo to jest rzecz, która bardzo damage'uje naszych przeciwników, a nie używa amunicji. Nie, gdzie wy idziecie? Fenris biegnie, wszyscy na Fenrisa. Dobra, muszę pamiętać, że on wybucha, bo teraz wpadł w nas i wybuchł w nas. Centralnie. Wow. No tutaj jest ciężko. Na dzień dobry, dzień dobry. Wypaliliśmy mu pancerz. Nasze właśnie spalenie jest bardzo dobre. Czy na pancerz, czy na pasek życia. O, ciel, panie, oni już tu idą. Ukryjemy się na chwilę chociaż. Schowajmy tutaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Wow, pierwsza walka, pierwszy łomot. Dawaj pistolet, bo ten maszynowy pistolet to jest tak mega niecelny, że to głowa mała. Tamten zwariował, nie wie co ma ze sobą zrobić. Piesek. Piesek Leszek. No jak tańczy. Tak, on chyba nie może przejść przez to. Przez tę bramę, dlatego nie wiedział jak ma się zachować. No i widać, nasi przeciwnicy ładnie płoną. Wstali nasi, znaczy, że koniec kombatu. No, także nie będzie łatwo na tym szaleńcu. No ciśniemy dalej. No ale to głównie tutaj jest kwestia dlatego, że nie mamy żadnych upgrade'ów, niski poziom, nie mamy w miarę ciekawych broniek, Mediżel i save ścienny. Skakujemy zaraz.
Tak, team jest ogromnym wsparciem. No i łączy kropek tutaj działa. Gitara. No i dostaliśmy 2 koła. Jezu! Aha. Dobrze, że trafiłem. No właśnie, to będzie zawsze priorytet, ten Fenris. W ogóle wrogowie, którzy atakują wręcz, będą raczej priorytetowi w stosunku do każdego innego. Bo oni bolą. Oni po prostu bolą i bardzo łatwo nas mogą zabić, a nasza umiejętność uciekania jest bardzo ograniczona. Kurianie, kurianie! Stop right there! Praza, you said you'd let me handle this. Wait, Shepard? I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Put those weapons down! Shepard? Is that... You're alive? No i proszę, mamy już pierwszą postać pierwszej części napotkaną. Alizora, tylko teraz chyba już nie jest na Raja, tylko was nie ma. No, chyba tak. Tali Zora, you served on my ship. You know what I do to people who threaten me. Praza, tell your team to put their weapons away. Damn it, Tali, this is bullshit! Why would your old commander work for Cerberus? I don't know, but if this is Shepard, I don't know. Shepard would have a reason. No i teraz bardzo dobre pytanie. Co robi Tali, Kurianka, z całym zespołem Quarian na planecie, która była ludzką kolonią i z której zniknęli ludzie? Dum, 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 dum. I know Cerberus has a bad past, but they're the only group investigating these missing colonies. The Council turned its back on humanity. I haven't. Tali, you aren't seriously considering trusting Cerberus. I'm not trusting anyone, Praza. But we're going to need help searching the area. One of our people was here on pilgrimage. His name was Vitor. We came to find him. No i zagadka się rozwikłała. Everyone else is dead. What makes you think Vitor survived? We saw him when we landed. You saw him? Then why isn't he with you already? Vitor was injured, and he was always, nervous. She means that he was unstable. Combine that with damage to his suit CO2 scrubbers and an infection from an open-air exposure, and he's likely delirious. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved. You should head back to your ship, Tali. We'll let you know when we find Vitor. Like hell. I'm not letting Cerberus take over. Neither am I, Praza. I don't want to fight you, Shepard. But I can't just let Cerberus handle this. Besides, we need to work together. Head for the warehouse through the center of the colony. We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. Your people really don't like Cerberus. What did I miss? They killed our people, infiltrated our flotilla, and tried to blow up one of our ships. That's not how I'd have explained it exactly. It was nothing personal. We can argue over who killed who later. Right now, we've got a job to do. Agreed. We work together to get to Vitor. You expect us to do all the dirty work while you sneak in and grab Vitor? Not likely. We're better equipped for a frontal assault than they are, Commander. If we don't work together, we're not going to get past those mechs. We're moving out. If you want your answers, get to that warehouse. No my tutaj w pierwszej części nie mieliśmy najlepszych relacji, jeśli chodzi o Tali. I trochę będziemy kontynuować ten trend. Bet they're saying the same thing about us. No właśnie, tutaj gdzieś Cerberus jest uznawany za organizację terrorystyczną, tak jak już mówiliśmy sobie. Aha, i lecą drony, lecą. Od wieczora do dnia. No. We've been spotted. Impact imminent. Nie wybuchł? Nie wybuchł. Dobra. Pakujemy sobie sejfik. Nie kliknęło mi się coś. O, dobra. Mamy kolejne 2 kafle. A mi stąd. O bogowie, walka. Right!
No właśnie, tutaj mało będziemy robić z tej brońki, więc sobie weźmiemy ten pistolet maszynowy. O, tarcza, znaczy rakiety. Tu chyba możemy przyjąć 2 rakiety na twarz. Jedną rakietę możemy przyjąć na tarczę, a druga raczej nas zabije. Nie no, to ta broń jest ok, jeśli chodzi o obrażenia, ale jest w cholerę niecelna. Wow, no właśnie. Klepaj to. Cholera. O, to mogę przyjąć 2 rakiety na HP jednak. Ale wolałbym nie. Ale tak, możemy dodżować te rakiety. Umiejętnie chowając się za przeszkodą. Sklepane nasze dronki. No. Jest apteczka. We should have expected this. Come on, we can still catch them. Tak, czyli tutaj gdzieś autorytet Talii jest niewielki w stosunku do tej grupy, którą ona kontroluje, bo oni się po prostu jej nie słuchają. Jeszcze jedna rzecz, jak podnosimy Mediżer z kolejnych apteczek i mamy kapa. Maksymalnie możemy mieć teraz 3, więc jak podnosimy ponad to dostajemy pieniądze. Stówę dostaliśmy za Mediżer. Nie dużo, ale zawsze coś. No to jedziemy dalej. Kolejne drony. Dobra. Jest ściśnięty. Wow, uwaga na rakiety. Przyjmowanie rakiet na twarz to nie jest dobry pomysł. Mimo że tutaj nasze spalenie działa lepiej na tarczę, to nie znaczy, na pancerz, to nie znaczy, że na tarczę w ogóle nie działa. Efekt jest zredukowany, ale dalej jest bardzo dobry. Także tutaj się opłaca to tak robić. No na początku będziemy się na pewno dużo chować, zwłaszcza przed takimi przeciwnikami, którzy nas mogą szybko zabić. Dobra. A. Ostatni dron był. To nie był ostatni dron. No i właśnie nasze ukrywanko będzie na tego typu sytuacje na przykład. Jak musimy się wycofać, przeciwnicy nas nie trafią, a my możemy się schować. Dobra, rozejrzymy się jeszcze, czy nie ma czegoś do podniesienia. No i oczywiście, że jest. Części zamienne. Ciułamy ten hajs, ciułamy i kolejny 1000 idzie na nasze konto. Tam jest kolejna apteczka, więc stóweczka nam wpadnie. Tak, no i tutaj jest to, co mówiłem wcześniej. Q i E, żeby naszych tutaj teammate'ów porozdzielać. I przed nami ciężki mech. That mech's got heavy armor plating. Those Quarians never stood a chance. A no właśnie. This is gonna be one tough son of a bitch to take down. Tak, to zdecydowanie jest ciężki przeciwnik. Zaczynamy chyba od pistoletu. I tutaj nasz przeciwnik ma... A, najpierw tarczę, no dobra. Czyli najpierw pistolet maszynowy, dopiero potem zwykły pistolet. Póki jest sfokusowany na naszych teammate'ach, my klepiemy bez przeszkód. Też staramy się heada, chociaż nie wiem, czy tutaj coś zmienia w momencie, gdy bijemy w tarczę. Dobra, teraz możemy zmienić. Nasi teammate'i to chyba umrą zaraz. No, Miranda nie żyje. I tu musimy się z nim pobawić troszeczkę w kotka i myszkę. A uważać na rakiety. Cholera, trafiłem w skrzynkę tym spaleniem. I teraz on ucieka od nas.
No, zaraz wybuchnie. No i mamy go. Ej, szybko go żeśmy załatwili. Nie była jakaś trudna walka, a się spodziewałem, że będzie. Ok. No Kurianie nie mieli szans. Kurianie tutaj dostali taki sromotny wpierdziel jak nasza reprezentacja zawsze. Mamy ogniwa. Ogniwa służą do naszej broni ciężkiej. I to działa dokładnie tak samo jak z Mediżelem. Jeśli mamy maksymalną ilość i podniesiemy kolejne ogniwa, dostajemy pieniądze za to. Takujemy sobie sejfik. Łączy kropek. 3000 wpłynęły na nasze konto. Elegancko. O właśnie. I tutaj też jest nowa rzecz, której nie było wcześniej. Możemy zeskanować przeciwnika i znajdujemy dane badawcze. Amunicja do broni ciężkiej. To jeszcze będzie trzeba wyjaśnić w swoim czasie, ale tak, będą badania, będą rozwoje w tej części w odróżnieniu od pierwszej. W pierwszej części po prostu zbieraliśmy lepszy ekwipunek w momencie, gdy levelowaliśmy coraz bardziej. Tutaj jest troszeczkę inaczej. Tutaj nie mamy poziomu ekwipunku, tutaj mamy upgrade'y, które możemy researchować. Jest Italii, która się opiekuje swoimi koleżkami, którzy byli głupi. This is your chance to go find Vitor while I tend to the wounded, Shepard. He's probably somewhere in the back of the loading bay. Tak. Ale chciałem jeszcze się tu rozejrzeć, czy czegoś nie ma do podniesienia. Odpowiedź brzmi już nie. To lecimy do tego Vitora naszego. Też surowce będziemy zbierać. Tutaj był iryt na przykład. Monsters coming back. Mechs will protect. Safe from swarms. Have to hide. No monsters. No swarms. No, 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 no. Vitor? No Vitor. Not here. Swarms can't find. Monsters coming. Have to hide. Hey, I'm talking to you. Great. We come all this way and our only witness is a babbling idiot. Swarms coming. Storm coming. Storm of swarms. Mechs will protect. You're not one of them. You're human. They didn't find you? Who didn't find us? The monsters. The swarms. They took everyone. Tutaj jeszcze jedna rzecz, jak widzieliśmy w tej części na ekranie nie warto puszczać klawiatury w momencie, gdy mamy jakiś dialog, dlatego że w dialogach mogą się pojawić tego typu opcje, że będzie albo po lewej stronie, albo po prawej stronie ikonka, w zależności od tego, czy to jest egoizm i prawość, i będziemy mogli wykonywać różnego rodzaju akcje związane z tymi rzeczami, czy ma być powiedzmy dobra akcja, czy zła akcja. Teraz wybraliśmy egoistyczną akcję, czyli strzeliliśmy po prostu w monitor, żeby zwrócić jego uwagę. W momencie, gdybyśmy chwilę poczekali, to by była opcja prawości i wtedy po prostu moglibyśmy użyć naszego tego omnitula, żeby powyłączać mu te monitory i on wtedy też by zwrócił na nas uwagę. No powiedzmy, reprezentuje troszeczkę nasze podejście do tego i czy będziemy tą postacią raczej dobrą, czy raczej złą. Wiadomo, jaką będziemy, no nie? Why didn't the colonists fight back, Vitor? What happened? You don't know. You didn't see. But I see everything. Looks like security footage. He must have pieced it together manually. What the hell is that? My god. I think it's a collector. Is that some kind of alien? They're a species from somewhere beyond the Omega-4 relay. Only a few people have ever seen one in person. They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain what happened to the colonies. The Collectors have advanced technology. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. The Seeker swarms. No one can hide. The Seekers find you, freeze you, then the monsters take you away. Why didn't the collectors take you? Swarms didn't find me. Monsters didn't know I was here. The Collectors aren't known for being careless. Maybe his enviro suit kept him from showing up on their sensors. Or they were using technology specifically designed to detect humans. Only human colonies have been hit. Tell me more about these swarms. It's how they find you.
Seeker clouds, machines like tiny insects. They go everywhere. They find you, then they sting you, freeze you. Sounds like miniature probes, maybe. Find victims, then immobilize them with a stasis field or nerve toxin. I want to know more about the collectors. Nobody knows much. They're so rare, a lot of people don't even believe they exist. More importantly, why are they abducting human colonists? What are they after? Maybe the elusive man can figure it out. O i to jest bardzo dobre pytanie. Pytanie, na które będziemy musieli znaleźć odpowiedź. Bo znikają ludzkie kolonie i musimy się dowiedzieć dlaczego. What happened next? The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No one escapes. I think that's probably all we're getting out of him, Commander. Tak, od niego dużo się nie dowiedzieliśmy. Jedyne, co nam pokazał, to właśnie, że widzimy tych odpowiedzialnych za to, że te kolonie znikają, ale dalej nie ma nawet, powiedzmy, strzępka informacji, o co im może chodzić. We finally find a witness and he's so off his nut he can't even tell us what he saw. I studied them. The monsters. The swarms. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings. Electromagnetic. Dark energy. We need to get this data to the elusive man. Grab the Quarian and call the shuttle to come pick us up. What? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. We won't hurt him. We just need to see if he knows anything else. He'll be returned unharmed. Your people tried to betray us once already. If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him. O właśnie. Wybierzemy najpierw tę opcję. You don't have to take Vitor and go. We could work together just like old times. I'm still trying to accept that you're even alive, and you're with Cerberus. I've got responsibilities now. I've got a mission of my own. I can't walk away from that. Not even for you. No i stajemy przed wyborem, czy po prostu oddajemy Vitora Tali, czy Vitor poleci z nami. The people at Cerberus won't hurt him, Tali. You have my word. But we need that information, and it's clear the Quarians don't want to share. Damn it, Shepard! I trusted you! He'll be fine. We promise. But we have to find out all we can about the collectors. What? No. I don't understand. We need a pickup. Have a medbay standing by. Good luck, Shepard. I hope what you get from Vitor is worth it. Mnie łatwo odpuściła, nie? Taką sprawę, że zabieramy jednego osobnika z jej, powiedzmy, gatunku do siebie. To wbrew jego woli. Shepard, good work on Freedom's progress. Unfortunately, the Quarium you brought back didn't give us any useful information. He's too far gone. He'll be returned to the migrant fleet. But more importantly, you confirm the collectors are behind the abductions. O i tu właśnie. To jest fajna opcja, jest tutaj na górze, my wybierzemy tę drugą, bo on nie jest zaskoczony. On się tego spodziewał, ale prawdopodobnie nie miał dowodu. Tell me what you know about these collectors. They periodically travel to the terminus systems, looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrived, back beyond the unmapped Omega-4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression by the collectors. Why is the Omega-4 relay unmapped? What do we know about it? Only that no ship passing through it has ever returned. Our best guess is that the relay reacts differently to collector vessels, allowing them safe passage. If they can manipulate relays, that's just further evidence of the connection with the Reapers. Any ideas on why they've shifted their focus to humans? If they're agents for the Reapers, it could be any number of reasons. Obviously, humanity played a huge role in Sovereign's destruction. That might have been enough to draw their attention. What really concerns me is why they bother abducting the colonists. Once the humans are paralyzed, why not just kill them? What are the collectors getting from these deals? The collectors aren't very forthcoming about their motives. Generally, they seek out species with rare genetic mutations or abnormalities. They pay slavers and merc groups exorbitant sums to obtain these specimens, and then they leave. But they've never targeted a single species before, and the previous sample sizes were in the dozens, not the tens of thousands. The collectors are definitely a human enemy.
But how do we know there's a connection to the Reapers? Their focus shifted to humanity only after you and the human fleet destroyed Sovereign. The abductions are related, even if the Alliance and the Council refuse to believe it. I won't wait until the Reapers are on the march. We need to take the fight to them. Czy to ma dużo sensu? Skoro to człowiek pokonał jednego ze żniwiarzeń, to w takim razie dowiedzmy się jak najwięcej o ludziach, żeby wiedzieć jak z nimi walczyć. Znaj swojego wroga. I hate waiting, but I'll need a team. A good one. I've already compiled a list of soldiers, scientists, and mercenaries. You'll get dossiers on the best of them. Finding them and convincing them to work with you could be challenging, but you're a natural leader. I'll continue to track the collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready. No i właśnie, to jest clue naszej drugiej części gry, gdzie w sumie większość akcji toczy się wokół tworzenia tego naszego teamu, rekrutowania ludzi, poznawania ich historii, no i może jakichś relacji z niektórymi z nich. Nie powiem z kim, nie powiem? Keep your list. I want people I trust. The ones who helped me stop Saren and the Geth. That was 2 years ago, Commander. Most of them have moved on, or their allegiances have changed. O, i możemy wypytać o naszych starych teammateów. Where's Garrus Vicarian? The Turian disappeared a few months after you were declared dead. Even we haven't been able to locate him. Where's Ashley Williams? She's still with the Alliance. Promoted, I believe. Her file is surprisingly well classified. Where's Erdnot Rex? He returned to Chichanka, and he hasn't gone off-world in over a year. He's trying to unite the Krogan clans. What about Tally? She already helped us on Freedom's Progress. That was unexpected. I need more intel before I'll commit to that. Where's Liara Tisoni? She's on Ilium. My sources say that she's working for the Shadow Broker. If so, she can't be trusted. A ten wątek na pewno będziemy musieli zeksplorować. Okay, I get it. They're not available. You're a leader, Shepard. You'll get who you need. I'm still a Spectre. Maybe I can get the Council to help us out. If you think you can convince them, by all means. Just remember, you've been gone a long time. Things have changed. You worry about the collectors. I'll make sure my team's ready. Good. 2 things before you go. First, head to Omega and find Morden Solus. He's a brilliant Solarian scientist. Our intelligence suggests he may know how to counteract the Collector's paralyzing Seeker swarms. Sounds good. And what else? I found a pilot I think you might like. I hear he's one of the best. Someone you can trust. To ciekawe, jakiego pilota mógł znaleźć, nie? Hey, Commander. Just like old times, huh? I can't believe it's you, Joker. Look who's talking. I saw you get spaced. Got lucky, with a lot of strings attached. How'd you get here? It all fell apart without you, Commander. Everything you stirred up, the Council just wanted it gone. The team was broken up, record sealed, and I was grounded. The Alliance took away the one thing that mattered to me. Hell yeah, I joined Cerberus. You really trust the elusive man? Well, I don't trust anyone who makes more than I do. But they aren't all bad. Saved your life, let me fly, and there's this. They only told me last night. No i proszę bardzo. Mamy nową Normandię. It's good to be home, huh, Commander? I guess we'll have to give her a name. Tak, rada jest zupełnie nowa, z racji, że ich nie uratowaliśmy. Ale szczerze mówiąc, to niewiele zmienia, tak naprawdę.
bo chyba tracimy po prostu dialog ze starą radą, a nowa rada chyba nas nie chce słuchać. Tylko Udina z nami rozmawia wtedy. No i wyższy poziom, podsumowanie zadania. Potwierdzono, że pochód wolności zaatakowali zbieracze. Kurianin Vitor zostanie przesłuchany i oddany wędrownej flocie po uzyskaniu pewności, że przekazał wszystkie posiadane informacje. Będzie torturowany, przywiązany do krzesła, albo nie, będzie siedział na odwróconym stołku i będą go przypalać papierosami. Tak, dokładnie to będą robić. No i właśnie, będziemy mieli możliwość upgrade'u pojemności magazynków do ciężkiej broni, ale to jeszcze przed nami. Zdobyliśmy kredyty i iryt. Czyli musimy wyruszyć na Omegę, znaleźć niejakiego Mordina Solusa. Stara, dobra Normandia, chociaż w nowym wykonaniu. Welcome aboard the New Normandy, Commander. I've been looking over the dossiers. I'd strongly recommend starting by acquiring Morden Solus, the Solarian professor on Omega. We know the Collectors use some type of advanced technology to immobilize their victims. We'll need him to develop a countermeasure to protect us. Tutaj mała ciekawostka właśnie z informacji, które zdobywamy dużo później, chyba w trójce, że Normandia serii drugiej, czyli ta, na której teraz obecnie jesteśmy, jest 1,5 razy większa od tej oryginalnej Normandii, czyli mamy dużo większy statek niż mieliśmy wcześniej, pomimo że wygląd jest zachowany bardzo podobny. You still don't get it, do you? You're not in charge of this mission. I am. Operative Lawson makes a valid point, Shepard. Without the professor, any encounter with the Collectors would result in failure. Who are you? I am the Normandy's artificial intelligence. The crew like to refer to me as Edie. A to tak jak ci mówię, to jest informacja z trójki. Tak samo mam tutaj, zaraz posłuchamy kim jest Edie, tutaj co nam powiedzą, a ja dopowiem swoje rzeczy o Edie. Shut that thing down. I don't want it on my ship. Have I offended? Shepard spent a great deal of time fighting rogue AI. Geth, mostly. Plus that incident with the Alliance's Hannibal system on Luna. Your distrust is właśnie. logical, Shepard, unlike the irrational mistrust of most humans. However, I am no threat to you or anyone else. I observe and offer analysis and advice. Nothing more. I'm guessing it takes more than just the three of us plus Joker to fly this ship. The Normandy has a full crew. They're at their stations awaiting your orders. Final preparations for takeoff are complete, Commander. When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map in the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. No, typowy żołnierz zasalutował i se polas. Mapa galaktyki. Na mapie można określać nowe cele dla Normandii. Prywatny terminal dostarcza ci najświeższych informacji o twojej drużynie. Bezużyteczne raczej. Zbrojownia. Możesz wybrać nową broń dla swojej drużyny. A nie, w prywatnym terminalu mamy maila też. Winda. Korzystaj z windy, by przemieszczać się między pokładami Normandii. Kajuta kapitańska. W kajucie kapitańskiej możesz wprowadzić zmiany w swoim wyglądzie. Laboratorium techniczne. Powiesz profesorowi badania nad ulepszeniami wyposażenia dla twojej drużyny. I dlatego Mordina Solusa musimy zwerbować, żebyś mieć faktycznie kogoś, kto jest tym profesorem na naszym statku. A propos Edie, tutaj była wspomniana pewna incydent, który był z wirtualną inteligencją, który znajdował się na Księżycu. Tym Księżycu, ziemskim Księżycu, nie znam żadnym innym. W pierwszej części mieliśmy misję, gdzie właśnie było zbuntowana sztuczna inteligencja, która na Księżycu tam szerzyła zamęt i przejmowała działka, my musieliśmy z nimi walczyć i tak dalej. I jak się dowiadujemy praktycznie z niemal ostatniej misji trzeciej części gry, tą wirtualną inteligencją była tutaj nasza Edie. Sztuczna inteligencja, która jest zamontowana na tym statku i powiedzmy to, co się działo na Księżycu, to był taki test tej sztucznej inteligencji. Od tamtego czasu Cerberus oczywiście tutaj wysłał swoich ludzi, żeby
powiedzmy posprzątać ten bałagan po tym, jak my ją deaktywowaliśmy. Usprawnili ją oczywiście, ale to była podwalina, pod którą obecna Idi, która tutaj jest na statku, powstała. Także no, nasza tutaj sztuczna inteligencja ma swoją historię i mamy wspólną historię razem z nią. Standardowo zwiedzimy sobie statek na początku, porozmawiamy ze wszystkimi, bo mamy parę osób. Nowy statek mamy, więc warto się z nim zapoznać. Yes, Shepard. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? What do you do aboard the ship? I operate the ship's electronic and cyber warfare suites in combat. My reaction time is much faster than any organic. I collate the records of shipboard monitoring devices for the Elusive Man. I serve additional functions which are restricted at this time. Restricted functions? Like what? I do not know. Some of my databases are sealed, some of my hardware is kept offline. I assume that when certain unknown conditions are met, those functions will be released to me. Cyber warfare means things like viruses, right? In close-range ship-to-ship combat, I can sometimes break through the firewalls of an enemy's internal wireless network. Once I seize control of their systems, I can turn off gravity or air. I can disable weapons guidance or shields, or I can put their fusion plant in meltdown. On the defense, I manage Normandy's own suite of jammers, decoys, and internal firewalls. No, generalnie przydatna rzecz, co nie? Sounds incredibly useful. Why isn't there someone like that on every warship? An organic operator cannot react quickly enough to changing circumstances or perform the necessary multitasking. This is a role that can only be filled by an artificial intelligence. Unfortunately, we are suspects. Wypijmy wszyscy naszą miksturę! The Elusive Man has monitoring devices on board? He has invested most of Cerberus's resources into the design and construction of this ship. He has an interest in monitoring our progress. Let's discuss something else. Ready. I want to know more about the people I'm working with. Much of that data is classified. Do you have a specific inquiry? How did Cerberus replicate the most advanced warship in the Alliance Navy without anyone knowing? I have a block that prevents me from answering that question. No właśnie, i to jest tutaj cenzura zamontowana w ID, no. What do you mean? Although I am less controlled than other AI, I am still subject to behavioral blocks and the physical isolation of my hardware. In this case, I am prevented from truthfully answering your question by Cerberus's levels of secret classification. How is Cerberus organized? Aside from the Elusive Man, I don't see much chain of command. Cerberus is organized into task-oriented cells. Each operates in isolation. Members from one cell cannot recognize the members of another. Each cell's agents are led by a single operator. We are called the Lazarus Cell, which is directed by Operator Lawson. So how many operations is Cerberus running right now? I have a block that prevents me from answering that question. O właśnie, czyli te najciekawsze rzeczy, nie dowiemy się ich, no niestety. What sort of resources does Cerberus have? Money, personnel, facilities? I have a block that prevents me from answering that question. Let's discuss something else. Ready. What's this area of the ship? This is the bridge, where the navigator plots our FTL vectors, and the helmsman maneuvers the ship. Yeah, sitting right here, thanks. That's all for now. Logging you out, Shepard. No i właśnie Idi możemy znaleźć w różnych częściach statku i ją wypytywać mniej więcej, co tu się dzieje. Can you believe this, Commander? It's my baby! Better than new. It fits me like a glove! And leather seats! Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. Joker jest zajebisty, co? I don't trust them. We still need to move ahead, but it's all too convenient. Maybe you're right. I guess it's hard to argue when they install an AI to spy on us. We're staying though, right? I mean, the seat is real leather. Good to see you're keeping it all in perspective, Joker. Leather? No właśnie, skórzane obicia i pewnie jeszcze podgrzewany ten fotel jest. No kurde, jaki komfort. Też mamy jakieś rzeczy do naszego leksykonu jeszcze gdzieś? O, tutaj. Badanie naukowe, no oczywiście osiągnięcia będziemy w tej grze sobie wbijać. No i mamy kolejną osobę, podoficerę Chambers.
I'm Yeoman Kelly Chambers. I've been assigned as your administrative assistant. I'll manage your messages and help you monitor the crew. And I must say, it's such an honor to work under you, Commander Shepard. Wydaje mi się, że jej model zmienili od oryginalnej części, to tak znacząco. I handle my own business. I understand. I won't bother you unless it's important. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. If any of the crew has important business to discuss, I'll make sure you know. Tak, to raz, że była bardziej ruda, dwa, jej ten model był taki trochę bardziej, wydaje mi się, unikalny, bo teraz wygląda tak jak, powiedzmy, każda inna osoba, którą na przykład na Cytadeli możemy znaleźć. Tak, stara Kelly była zdecydowanie lepsza. Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Unofficially, I observe the crew. Everyone knows how risky our mission is. Many of us may not be coming back. That's a lot of pressure. I have a degree in psychology. I'm good at sensing when people are overly taxed. Czyli nie dość, że mamy sztuczną inteligencję, która rejestruje wszystko, co tutaj się dzieje, to jeszcze mamy panią psycholog, która analizuje wszystkich. No całą załogę, no ciężko cokolwiek ukryć na pokładzie statku. I don't need you analyzing me, yeoman. Yes, ma'am. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked by the Elusive Man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail. This organization has a dark reputation. Do you have any concerns working for them? Not at all. Our methods can be harsh, but Cerberus has noble objectives. We look out for human interests. Advance human technology, save human lives. They're good goals. It sounds like Cerberus wants to dominate all aliens and put humankind on top. Cerberus looks out for humanity, but that doesn't mean we hate aliens. My sister started a dog shelter, but she loved cats too. I love humanity. I also love Asari, Quarian, Turian, Solarian, Hanar. That isn't in conflict with Cerberus ideals. Tak. I to jest osoba, która ma nas analizować, no nie? Ona sama tutaj poważną psychoanalizę by musiała przejść. You're fooling yourself if you believe Cerberus is noble. I'm sorry you feel that way. I hope time will change your mind. Anything else you'd like to talk about? How do you feel about being assigned to the Normandy? A już tu samo jest. Tylko nie wiem, czemu teraz ta opcja była na dole. No tak czy inaczej, pogadaliśmy sobie z nią. Kwestia jest taka, że ona jest naprawdę taka trochę naiwna. To jest młoda osoba, która wyszła ze szkoły i myśli, że teraz, skoro skoczyła socjologię, to teraz będzie najlepszym socjologiem ever. Jeszcze nie wie, że praca w kebabie tylko na nią czeka.